Cześć, z tej strony Jarpen. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Jarpen Hike. Dziś wpadłem na niecodzienny i niezbyt dobry pomysł na to, by z pracy wrócić do domu na piechotę. Przede mną jest około 8 km, no już z 1 km może troszeczkę więcej zrobiłem i w tym momencie idę nad brzegiem rzeki Are. Baseny publiczne na Marcylii, temperatura dziś 2,1 stopnia. Temperatura wody 7,2. Bym zareklamować termometr. Kupiłem w piątek termometr, taki do powieszenia na szybę, na baterię słoneczną. Okazało się, że gdzieś tam pękł, no i ten cały płyn, który w środku miał pokazywać, w środku ekranu miał pokazywać mi tą temperaturę, po prostu gdzieś się rozlał, no i wszystko szlak trafił. System reklamacji Szwajcarii jest o tyle fajny, że jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś tej reklamacji odmówił. W związku z tym no, poszło to dosyć gładko. Przychodzi się najczęściej z jakimś dowodem zakupu albo z jakimś dowodem gwarancji i po prostu bez żadnego problemu produkt jest wymieniany albo zwracane są pieniądze. Oba brzegi rzeki Are są bardzo dobrze zagospodarowane. Mamy do dyspozycji tak naprawdę kilkanaście kilometrów ścieżek wybetonowanych, leśnych, więc dla osób, które lubią na przykład bardzo długie wybiegania, stanowi to nie lada atrakcja. Który to my dzisiaj mamy? 13 luty, 7 stopni temperatura wody, no i mamy jakiegoś gościa, który sobie pływa w rzece. Bern, jak i najbliższe okolice tak naprawdę znajdują się w nietce między górami. Po jednej stronie jest to Jura, po drugiej stronie mamy Alpy kantonu Bern i po prostu przestrzeń między nimi jest dużo niżej. Natomiast w momencie, jeżeli chcemy troszeczkę zakosztować słońca, wystarczy po prostu wjechać nieco wyżej, 1000 metrów do góry, może czasami 1500 w zależności od pogody i z reguły tak powyżej 1000 metrów nad poziomem morza mamy już do dyspozycji pełne słońce. Wydawałoby się, że znajdujemy się w miejscu, w którym nic nie ma, a tak naprawdę okazuje się, że jest to oficjalna berneńska ścieżka do wędrowania. Takie ścieżki są fantastycznie w Szwajcarii oznaczone. Znak, który widujemy bardzo rzadko w Polsce, mówię o tym oczywiście na dole, czyli zakaz poruszania się koniów. Przed nami na wprost bardzo ciekawy przykład ingerencji człowieka w naturę. Po prawej stronie koryto rzeki zostało przebudowane. Całość operacji została zakończona około rok temu, w związku z tym nie zdążyło to jeszcze zarosnąć. Taka ingerencja nosi nazwę rewitalizacji, renaturyzacji i ma na celu wspomożenie natury w odbudowaniu naturalnego koryta, naturalnego biegu rzeki. O, właśnie mamy w tym momencie samolot, który za chwilkę będzie lądował na lotnisku w Belp. Po co się robi tą renaturyzację? W jakich przypadkach? Według prawideł dawnej szkoły najlepszym sposobem, by powstrzymać ewentualne powodzie, jest zabudowanie brzegu rzeki, wybetonowanie, wyprostowanie rzeki. Tylko tak naprawdę w tym momencie powodujemy, że na jednostce powierzchni może się znaleźć zdecydowanie mniej wody. Natomiast jeżeli ta rzeka, strumień albo inny ciek wodny meandruje, to tak naprawdę na kilometrze kwadratowym tej wody znajduje się automatycznie więcej. Ma ona większą pojemność wodną, no i w związku z tym jest bardziej odporna na wahania stanu wody, które mogą spowodować powódź. No i tą renaturyzację wprowadza się po to, by zniszczyć te betonowe zabudowanie rzeki, wymusić na rzece meandrowanie,
No i przy okazji doprowadzić niejako do naturalnego, dawnego wyglądu. Dzięki za to, że dotrwałeś ze mną do końca tego filmu. Mam nadzieję, że już za kilka dni spotkamy się w kolejnym materiale. Jeżeli spodobał Ci się ten film lub inne, które obejrzałeś na moim kanale, nie zawahaj się kliknąć łapki w górę oraz zasubskrybować kanał.